Witajcie! Dzisiaj tematem filmu jest szkatułka na biżuterię. Zapraszam do oglądania. Bazą pracy jest duża herbaciarka. Zaczynam od wyjęcia z niej przegródek i następnie całe pudełeczko razem z przegródkami szlifuję papierem ściernym. Po oszlifowaniu całą pracę maluję bejcą w kolorze orzech ciemny. Grafika, której użyłam, pochodzi z Inspirello. Ja ją zakupiłam w wersji elektronicznej i wydrukowałam na drukarce laserowej na zwykłej kartce Xero. Przed przyklejeniem takiego papieru należy go porządnie nasączyć wodą, co właśnie robię. Następnie smaruję sobie pudełeczko klejem do decoupage. Nadmiar wody z kartki odsączam ręcznikiem papierowym. Przykładam kartkę do pudełka i kolejny raz od góry smaruję klejem. Ramka jest to odlew gipsowy. Niestety za nic nie potrafię wyjąć jej w całości z foremki. Na szczęście w przypadku tej pracy takie spękania będą atutem. Ramkę maluję na brązową farbą akrylową i po wschnięciu farby zabezpieczam lakierem. Kiedy klej do decoupage wysechł, zabezpieczyłam wieczko lakierem i jak pamiętacie, zresztą widać to teraz bardzo dobrze, wycięłam obrazek z dużym białym marginesem i muszę go teraz zamalować. Żeby nie ubrudzić wieczka pudełka, zabezpieczam je taśmą malarską. Margines zostawiłam dlatego, aby oszczędzić sobie pracy z niwelowaniem różnicy wysokości między kartką a wieczkiem, a na tło ze względu na wielkość ramki i tak należałoby domalować. Taśmę malarską usuwam, czekam aż farba wyschnie i zabezpieczam wieczko lakierem. Na moją ramkę nakładam puder antyczny w kolorze mokka, a następnie jego nadmiar usuwam wilgotną chusteczką.
pudełeczko oklejam taśmą malarską w taki sposób, aby na bokach powstał jeden cienki paseczek, natomiast na wierzchu takich cienkich paseczków będzie kilka. W pudełeczko wcieram złotą pastę woskową. Następnie doklejam do pudełeczka moje elementy dekoracyjne, czyli gipsową ramkę i wycisk z masy lekkiej. Oba te elementy przyklejam na Express Glue. Detale wycisku i odlewu podkreślam, nakładając na nie złotą pastę woskową. Złotą pastę wcieramy również w boki oraz wewnątrz ramki, korzystając z pędzelka. Gotowe pudełeczko prezentuje się tak. Jak zwykle listę wszystkich użytych materiałów zostawiam Wam w opisie. Pięknie dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.